No dobra, nie ma co ukrywać. 3,56. Udało się osiągnąć swój wymarzony rezultat. Patrząc na sam wynik, można pomyśleć, że pojechałem sobie do Rygi, pobiegłem maraton, zdobyłem co chciałem i tyle. No szkoda, ale wyglądało to trochę inaczej. Można nawet powiedzieć zdecydowanie inaczej. Wcześniej były 2 maratony w Atenach. Pierwszy zakończony wynikiem 4 godziny 4 minuty. Drugi niestety jeszcze wolniejszy. Potem były decyzje i kombinacje, co zrobić lepiej, co poprawić. Współpraca z nowym trenerem. No i świadomie podjęta decyzja o kolejnym starcie w Rydze. Powodem było fakt, że trasa w Rydze jest po prostu łatwiejsza niż w Atenach. Ten film nie będzie poradnikiem o tym, jak biegać maratony, nie jest żadnym poradnikiem o tym, jak biegać w ogóle. Ten film jest po prostu zapisem mojej drogi od Aten do Rygi i zapisem tej całej historii, która skończyła się osiągnięciem w końcu tego wyniku, o którym od dłuższego czasu marzyłem. Dobra. Hala Expo. Tutaj się trzeba odbić, żeby wystartować w ogóle, odebrać swoje zestawy startowe, odstać w kolejce, pooglądać stoiska sponsorów. Innymi słowy, spędzić godzinę, 2 w sobotni piękny dzień w Atenach. Po raz drugi wróciłem do Aten z bardzo konkretnym planem. Najpierw klasyka każdego maratonu, odbiór pakietu startowego, kolejki, tysiące biegaczy, ostatnie zakupy, oglądanie sprzętu i ta atmosfera, którą chyba zna każdy, kto był na większych zawodach. To jest taki moment, kiedy człowiek jeszcze nic nie przebiega, już czuje, że impreza naprawdę się zaczęła. Pół godzinki i zawodnik numer 13497 jest już w pełni gotowy do startu. A to starożytny stadion Kali Marmaro, czyli meta niedzielnych zmagań maratończyków, w tym i moja. Mam wielką nadzieję, że tutaj, że wbiegając na ten stadion zegar będzie wskazywał czas poniżej 4 godzin. No i w końcu nadszedł dzień 0. Dzień, który się dla mnie zaczął dzisiaj o 5 rano. Tak wczesna pobudka spowodowana jest tym, że muszę zdążyć na autobus, który zawiezie mnie na miejsce startu do maratonu. Ostatni autobus odjeżdża 6:15. W tym momencie jest jakaś 5:45. A ja sobie dziarsko maszeruję do miejsca zbiórki. Co fajne, no. Ekscytacja jest już naprawdę na wysokim poziomie, co tylko może cieszyć, bo jak tak rano jest tak dobrze, to znaczy, że za te parę godzin, kiedy zacznę biec, będzie jeszcze lepiej. No, śniadanko zjedzone, toaletka zrobiona, strój na sobie. Oczywiście nie byłbym gamoniem, gdybym czegoś nie spartolił. Zgubiłem agrafki do przypięcia numerku. Mam tylko nadzieję, że tam gdzieś już na miejscu startu znajdę jakiś punkt z organizatorami, którzy wspomogą mnie w przypięciu mojego numerku do koszulki. No to jest jeden z 6 miejsców zbiórki w Atenach, skąd autokary hurtowo zabierają uczestników na miejsce startu do maratonu. Czas przejazdu szacowany to pewnie jakieś 45 minut, godzina 5:50. Szukam swojego miejsca i ja. Fajną pogodą nas maraton przywitał. Dojechaliśmy właśnie przed chwilą. No i się okazało, że deszczyk sobie pada, no. Taką kapoczkę dostaliśmy właśnie wczoraj między innymi. Nie wiem, czy to się sprawdzi. Warunki pogodowe mają się niby poprawić, ale na razie nie wygląda to zbyt obiecująco. Takie chmureczki, o, takie. No i zobaczymy. Fajne, nie?
No i cyk, zdobyłem 2 agrafki. 4 nie dostałem, bo pani powiedziała, że jest dużo takich gap jak ja i może jej zabraknąć, więc musi oszczędzać dla innych. Ale wziąłem sobie 2 wody. Deszczyk polało, naprawdę polało deszczem mocno, ale gdzie tu będzie tak ładnie, ale no tam się przejaśnia, jest słoneczko, wychodzi, więc może będzie fajnie. O, taka murawka sztuczna, co prawda, ale ładna, zielona. No i czekamy, no zostało jeszcze ponad godzinka do startów, pierwszych startów, bo ja o 9:30 startuję. Rozgrzeweczka, cyk, myk, jedziemy, no. Także trzymajcie kciuki. Słoneczko, nawet cień się pokazał, już wow. Widoczki z tyłu takie. Fajnie, fajnie, co? Będzie dobrze. Będzie rekord, będzie. No zostało do startu jeszcze kilkanaście minut, ostatnie chwile. Chyba już zaczęli w ogóle startować pierwsze fale. Wszystkich tych fal startujących jest 15 albo 14. Ja jestem w 8. Jest tak mniej więcej w połowie stawki. Już mi się spać zachciało, trochę zmęczony, ale za chwilkę jedziemy, więc... Tak właśnie wygląda kolejka do startu. Już widać linię, już emocje sięgają zenitu. Nie no, tak serio, to będzie zarąbiście. Będzie zarąbiście, czuję power. Zastanawiam się, czy nawet się nie rzucić na rekord Polski w maratonie, ale zobaczymy na trasie. Pierwszy problem mam, oczywiście siku mi się zachciało. Zobaczymy, jak się rozwiąże. Nara. No i poszły konie po betonie. Pierwsze 2 km z Dynki, 40 do przodu. Humor git. Wszystko git, nogi nie bolą. Zobaczymy za 2-3 godziny, czy też będę taki hardy, nie? Ale na razie jest zarąbiście. No i ta pogoda się fajna zrobiła, bo jest taki chłodzik, chmurki, nie ma słońca, ale deszczu też nie ma. Prawie 5. Ja chciałem wam pokazać fajną tradycję. Dostałem gałązkę oliwną od dzieci, które tutaj stoją. I te gałązki wręcają wszystkim biegającym. Fajnie, sympatyczny. 5 zbiłem z maluchami i lecę dalej. Zgubiłem czas. Wyłączyłem sobie trasę na zegarku. Musiałem ją włączyć od nowa. I w sumie nie wiem, na którym etapie jestem teraz. Na dniach minęło dopiero 8 km koła. Mistrz, nie? Pykła dyszka. Niestety na razie wszystko jest nie po mojej myśli, bo i czas za słaby. Jakieś 1,5 minuty. Sporo gorzej niż się spodziewałem. Do tego wyłączyłem sobie ścieżkę. Trakowanie na zegarku. Muszę od nowa włączyć i sztukować już teraz 2 biegi. Na 3 właśnie dopiero skończyło mi się jakieś zejście dziwne. Kurde. Nie było to tak. Nie, no teraz nadrabiamy. Także jest też jest zopa. Włączam drugi bieg w końcu. Zapomniałem, że mam manualną skrzynię.
Nie wiem, czy to widać, ale to jest właśnie podryw. Te 20 km mniej więcej tak będą wyglądały. Oczywiście nie idealnie w ten sposób, ale to taki 20 km podryw dość na pewno. Trzynaście. 13. No to 1/3 już jest za mną. Pod góreczkę pyk. No, także jest gites. Fryz już mam piękny. Cyk. Można zrobić co się chce. Na przykład irokeza, nie? No, humorek jest. Wszystko jest, power jest. Będzie rekord polski. No i jest półmetek. Chciałoby się rzec, że teraz z górki, ale niestety jeszcze dyszka pod górkę. No, właśnie dosłownie teraz mijam bramę koło trasy. Będzie ją pewnie z tyłu widać. Wow. No, z faktów czas ujowy. Złączając te moje 2 biegi, mam równo 2 godziny. Chciałem tu 5 minut temu. Zdałem sobie też sprawę, że za 15 minut zwycięstwo tego maratonu będzie już na mecie. No i zdałem sobie sprawę, że rekordu Polski nie będzie. Ale walczymy o życiówkę. Będzie. Wszystko poniżej 4. Jazda. ...26 za mną. I właśnie przeżyłem najgorszy kryzys, jaki można sobie wyobrazić. Przez jakieś 3-4 km dosłownie walczyłem, żeby nie zejść z trasy. Coś czuję, że personal best muszę przełożyć na następny raz. Teraz w zasadzie walczę, żeby dobiec do końca. Ale dopóki piłka w grze, wszystko jest możliwe, także jeszcze tli się nadzieja. No zobaczymy. 32. To już z góry właśnie się zaczęło, ale ja na takich oparach jadę, że to jest słabe. Ale kuźwa, cisnę. Już tam pójść z czasem i z wszystkim, ale medalik musi być w kolekcji, więc no muszę dociągnąć, muszę. Później powiem, co się zadziało. W każdym bądź razie biegnę. Hej. Nie będę ukrywał, po tym biegu był spory niedosyt. Liczyłem na poprawę wyniku, a wyszło trochę inaczej. Na szczęście to uczucie trwało może kilka dni. Potem zamiast zastanawiać się, co poszło nie tak, zacząłem myśleć, co można zrobić lepiej następnym razem. Padło na Rygę. Uznałem, że skoro już tyle pracy włożyłem w przygotowania do maratonów, to szkoda byłoby odpuścić po jednym słabszym występie. I tak zaczęły się kolejne 3 miesiące. Jedne treningi wchodziły świetnie, na innych zastanawiałem się, po co w ogóle wyszedłem z domu. Ale koniec końców każdy z nich lądował na koncie i powoli zbliżał mnie do kolejnego startu. No i jest mój last dance, czyli ostatnie metry ostatniego treningu. Teraz 2 dni odpoczynku, regeneracji i start w Rydze. Uważam, że jestem fajnie przygotowany i naprawdę jestem dobrej myśli.
No ale dużo rzeczy musi się jeszcze złożyć, żeby ten wynik był taki, jaki sobie wymarzyłem. Także trzymajcie kciuki. Przed wyjazdem do Rygi czułem się dużo spokojniej niż przed Atenami. Plan był prosty. Nie kombinować, nie szarpać tempa, po prostu pobiec swoje, a wszystko inne miało okazać się na trasie. Cześć, witam Was serdecznie z Łotwy już. Przyjechaliśmy dzisiaj, czyli w sobotę, około południa. W tym momencie jest jakieś 18 godzin do startu maratonu i aktualnie znajdujemy się w miejscowości Jurmala, dosłownie kilka kilometrów od Rygi. A Jurmala słynie z tego, że jest znanym nadbałtyckim kurortem. Więc jest to bardzo fajne miejsce do ładowania akumulatorów przed startem, do jakiegoś spaceru. No i jakichś pewnie fajnych atrakcji tutaj. Plan na ten dzień jest taki, że pobędziemy jeszcze troszeczkę tutaj nad morzem. Pochodzimy sobie, pozwiedzamy. Po południu przerzucimy się do Rygi. Tam między innymi będę musiał sobie podejść do Hali Expo, odebrać zestaw startowy. Przy okazji pozwiedzamy centrum miasta, foteczki, przebitki. No i spanka, bo start jest o 7:35 czasu łotewskiego, czyli 6:35 polskiego. I żeby wszystko ładnie zgrało, no to muszę tak sobie wstać 4:30. Zjeść śniadanko, przygotować się, ubrać, wyjść. No. Nastawienie jest fantastyczne na chwilę obecną. Łapka. Forma jest genialna, tak mi się wydaje. Czuję się naprawdę na siłach w końcu złamać tą moją magiczną barierę. Hej, co? No i co mogę więcej powiedzieć? No, pozytyw tylko. Także trzymajcie kciuki, żeby tym razem w końcu wszystko poszło tak, jak sobie założyłem. Zrobię jeszcze fajną przebitkę, bo słońce akurat chwilowo wyszło. Także tak wygląda plaża w Jurmala. Łotewska plaża. Ludzi sporo spaceruje. Jakby nie było sobota. Fajnie tu jest tak naprawdę, nie? Tylko że już może na kolana nie rzuca, ale jest naprawdę przyjemnie. Zapomniałem wspomnieć w ogóle, że z kibicami oczywiście tu jestem. 3 osoby przyjechały ze mną. Chłopaki pochodzili już w wodzie. Ponoć ma 8 stopni dzisiaj, ale nie narzekali, że jest jakaś skrajnie zimno, dosyć zadowoleni. Ja nogi nawet nie zamoczyłem, nie mam siły na to, nie mam ochoty. Dla mnie to będzie na pewno zimna woda. Może po bieganiu. Zobaczymy. Pierwszy przystanek po przyjeździe, oczywiście Hala Expo. Pakiet startowy, trochę spacerowania między stoiskami i obowiązkowe sprawdzenie, czy przypadkiem nie da się kupić jeszcze czegoś, czego oczywiście wcale nie potrzebuję. Całość wyglądała bardzo podobnie jak w Atenach, tylko tym razem byłem zdecydowanie spokojniejszy. A sama Ryga naprawdę pozytywnie mnie zaskoczyła. Bardzo przyjemne miasto, sporo zieleni, ładna starówka i takie miejsce, do którego spokojnie można przyjechać nie tylko na maraton. No i krótki popołudniowy raport z soboty. Wróciliśmy już z nadmorza do bazy. Przy okazji odebrałem swój zestaw startowy. Dokonałem niezbędnych zakupów na jutro. Zjadłem pyszny makaron, czyli obowiązkowy menu każdego długodystansowca dzień przed startem. No i teraz sobie chodzimy po centrum Rygi. Bardzo ładne miasto, ładna starówka, fajne miejsca. Pogoda nam troszeczkę się popsuła, bo deszcz pada. Ale zapraszam na krótki spacer
i ostatnie ładowanie akumulatorów przed startem jutrzejszym. No i wybiła godzina 0. Zmierzam właśnie na miejsce startu. Jest parę minut po 6 rano. Po 6 rano. Czasu łotewskiego, czyli w Polsce po 5. No aktualnie bardzo zimno. Kilka stopni dosłownie. No najważniejsze, żeby nie padało dzisiaj. A wszystko będzie dobrze na pewno. Nastawienie oczywiście w pełni pozytywne. Walka o te postawione sobie cele jak najbardziej realna, no i za te 4-5 godzin okaże się, jaki był tego efekt. No, na razie trzeba się skupić na rozgrzaniu lekkim mięśni, badankach. No i czekamy na start. Dobry czas, dobry czas! Dobra. Pierwszy meldunek z trasy, właśnie miałem 6 km. Jest nadzwyczaj dobrze. Spokojnie. Przyjemnie. No i zobaczymy, no, jak dalej pójdzie. Minąłem właśnie przed chwilą checkpoint z kibicami moimi. No, naprawdę, na razie to wygląda fajnie, zobaczymy. Dopiero 6 km co prawda, ale jest ok. Meldunek z 9 km jest cały czas ok. Cały czas muszę zwalniać, żeby nie być za szybko. Taki mam taktyk. No i walka się jeszcze nawet nie zaczęła tak naprawdę, bo to dopiero 9 km. Zacznę liczyć od 16. Ja idę do domu. Co ty gadasz? No zajebiście, będzie rekord. Dobra. Będzie ty... No i pykła 16, zaczynam liczyć zmęczenie i tak dalej. Czyli numer 26. Około 1,5 minuty zapasu w czasie, więc jest git. Kibice na drodze. Wszystko fajnie. Forma na razie git. Wygląda to nieźle, nieźle. Wygląda to nieźle, nieźle. Nie wiem, czy mam krzyczeć, czy... Fajne miejsce, fajny bieg. A ten lepszy, ale to też jest całkiem ok. Także trzymamy kciuki. Jak ktoś tak trzyma. I atakujemy życiówkę. Siema, mama melduje się z trasy. Minąłem półmetek. Jeszcze 2 godzinki. Wracam do domku. No, raport z półmetka. Zaczął się pierwszy kryzys. Trzeba go zwalczyć. Na 21 mam jakieś 3 minuty zapasu. Więc taktycznie jest to ok. Zobaczymy, czy nogi wytrzymają. Trochę organizacja jest taka lipna, bo to autobus jechał miejski. A ja sobie tu biegnę. No,
Także walka trwa 20 do końca. 1, 21. No, nara. No, raport z 31. Zaczęły się ciężary. Nóżki sztywne. Jeżeli chodzi o czas, no mam jakieś 4 minuty zapasu. Więc to wygląda dobrze. Teraz średnie tempo no 5:40, czyli nie tracę. Wygląda ok, ale no zobaczymy, no. W czasie walka z nóżkami 11 kg zostało. O, 10 nawet. Kurde. Chyba teraz puszczę sprinta. Odgłodniałem. No to papa. Pa. 37. Słabo. Walka niezła. Czas jest jeszcze ok. Dalej mam jakieś 4 minutki zapasu. Ale koszmarnie nogi bolą. Kuźwa. Siłą woli dojeżdżam. Dla chłopaków, serio. Yeah, będzie. Idzie na metę? No idzie. Ostatnie metry i spoiler. Yeah. Zrobione. Będą złamane 4 godziny. Zostało 300 metrów. I razy drzwi. Yeah! Idziemy na to Niemcy. W tym momencie, że Danilina może być w końcu. Tylko zwierząt pasaku uzrata, ja tak rozumiem, że de heren op is Jan weer zo'n fietsenchampioen sprinter. Het is een spot, maar hij zal ook niet meer zo'n Maciej! Brawo! No i to wszystko. Cel został osiągnięty. Równie mocno jak z samego wyniku cieszy mnie fakt, że się nie poddałem i podjąłem kolejną próbę, którą zrealizowałem w końcu skutecznie. Być może to pokaże niektórym z Was, że warto podejmować kolejne próby, warto sobie dawać kolejne szanse, a jeżeli się coś bardzo chce, to jest to naprawdę możliwe do osiągnięcia. Dziękuję.